Czy progresywny death metal może być lekkostrawny? Okazuje się, że tak, jeżeli ma się sprecyzowaną wizję, będąc starym wyjadaczem, w którym drzemią pokłady geniuszu. A dzisiejszym albumem jest Dan Svano Moontower. Dan Svano, człowiek orkiestra, którego raczej metalowej braci przedstawiać nie trzeba. Producent, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista. Jednym słowem człowiek renesansu. Muzyk wielu kapel, takich jak Edge of Sanity, Nightingale, Pandemonium, Bloodbath i wielu innych. Oczywiście najbardziej znany z dwóch pierwszych. I właśnie z połączenia stylów Edge of Sanity i Nightingale powstaje jego solowy i jak dotąd jedyny album Moontower, wydany w 1998 roku przez Black Mark. Sam Svano twierdził, że krążek miał brzmieć jak Rush grający death metal. I wcale nie jest to dalekie od prawdy. Moontower jest przesiąknięty prog rockiem oraz brzmieniem klawiszy wyciągniętych wprost z lat 70. Te klawisze dominują nad pozostałymi instrumentami i to właśnie one napędzają kompozycję. Muzyka tworzy wiele harmonijnych struktur, by ta death metalowa estetyka rodem z Edge of Sanity płynnie połączyła się z tą progresywną i syntezatorową. Zresztą mówi się, że gdyby Dan nie odszedł z EOS w 1997 po nagraniu Infernal, byłby to kolejny krążek grupy. A tak zrealizował całą wizję pod własnym nazwiskiem. Całość jest wręcz kapitalna, dopracowana, pełna technicznych pasaży, niuansów oraz smaczków. Z powodu wysunięcia tych niesamowitych klawiszy na pierwszy plan, wydaje się, że gitary i bas stają się ciut mniej istotne. Ale taki był zamysł artysty. To one kreują fantastyczną atmosferę na albumie, nieobecną na innych krążkach. Oczywiście mnóstwo tu melodyjnych, ciężkich riffów, które wraz z wokalem sprawiają to wrażenie progresywnego death rocka. Co do wokali, to 95% ich obecności na albumie to głęboki, mocny growl Dana znany z wcześniejszych projektów. Tylko 5% zarezerwował na swój niesamowity, czysty śpiew. Osobiście uważam, że ma on jeden z najlepszych wokali w całym świecie metalowym. Ciepły, melodyjny, uspokajający. Mógł więcej tutaj pośpiewać, ale widać, że to zarezerwował dla Nightingale. Kompozycje mają bardzo chwytliwy oraz energetyczny charakter, co sprawia, że opierają się upływowi czasu i chce się je growlować oraz śpiewać. To takie po prostu defowe piosenki. A barwa klawiszy nie ma w sobie grama kiczowatości. Nie mamy ich dość, a czasem brzmią nawet jak te Johna Lorda z Deep Purple. Perkusję natomiast dopasowano do nastroju riffów. Jest zróżnicowana, unikająca nadmiaru blastów, stanowi fundament tych świetnych kompozycji. Teksty mają wydźwięk ateistyczny, sceptyczny wobec zjawisk paranormalnych, poruszające tematy życia, a nawet miłości w tym pełnym iluzji i chaosu świecie. Co do produkcji jest świetna, czysta i klarowna, nic tu nie wydaje się nie na miejscu. Każdy instrument jest dobrze słyszalny, również gitary akustyczne czy świetne solówki, które nadają albumowi kolorytu. Podsumowując, cały album wydaje się ciut lżejszy niż wcześniejsze dokonania Edge of Sanity, ale absolutnie nie ustępuje im poziomem. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest pełen życia i będący odświeżającym doświadczeniem naszej muzycznej drogi. To posłuchajmy teraz fragmentów tego prog-defowego dzieła. Album rozpoczynają urzekające partie gitar oraz klawiszy kawałka Son of the Night, które tworzą księżycowy klimat. Następnie wchodzą głębokie growle Dana. Pełno tu melodii, zmian temp, ciężaru, występują również akustyki. Utwór opowiada o tęsknocie do światła księżyca, która daje moc w przeciwieństwie do przytłaczającej jasności dnia. Uncreation to hit albumu. Płynie niczym droga mleczna, czujemy się otuleni milionem gwiazd oraz przeżyć. Genialny syntezatorowy refren pozostanie w naszej głowie na lata świetlne. Fajnie uwydatniony bas, głęboki growl oraz melodyjne solo tworzą z tego kawałka prawdziwy majstersztyk. Tekst mówi o czasie oraz śmierci, które prowadzą do końca wszechświata, ale również do jego odtworzenia. Ad Reality otwierają płaczące klawisze, którym wtórują progresywne gitary i samplery. Jest tu bardzo wiele emocji. W środku następuje wyciszenie, w którym fortepian przejmuje główną rolę. Wtóruje mu piękna gitara prowadząca oraz ten jedyny w swoim rodzaju wokal Dana. Opowiada on o transformującej roli miłości, która pozwala odnaleźć sens życia i pokonać trudności. In Empty Phases cicha, stonowana gitara przeradza się w energetyczny numer z defowym growlem. Tutaj gitary dominują nad klawiszami. Tu fajne melodyjne rockowe solo wymienia się z klawiszami.
zaś w tekście autor próbuje przedstawić poczucie artystycznej bezsilności, której stara się nadać sens. Nadszedł czas, by zobaczyć okładkę i wkładkę. Moje wydanie płyty jest z 2003 roku z Irond, czyli wschodnie, na licencji Blackmark. Na okładce umieszczono tęczówkę oka, jednak źrenica nie jest wyśrodkowana, a przesunięta w stronę lewego górnego rogu. Artystę oraz tytuł albumu podano na brzegu pudełka. Wkładka jest czteropanelową rozkładówką, gdzie po jednej stronie widzimy dalszą część oka, które z jednej strony opływają teksty utworów, a na dole informacje, gdzie i kiedy album nagrano, informacje, że całą muzykę skomponował i wykonał Dan Sfano, dalej podziękowania i adres strony www do artysty. Po drugiej stronie umieszczono portret siedzącego Dana na tle pofałdowanej skały. Można go sobie powiesić na ścianie w swoim pokoju jako poster, jak drzewiej bywało. Na płycie CD, tym razem z wycentrowaną źrenicą, wydrukowano imię i nazwisko autora, tytuł albumu oraz logotypy wydawców. Na stronie zamykającej pudełko, na której tym razem widnieje głównie źrenica, umieszczono tytuły utworów, na dole logotypy wydawców, a w lewym górnym rogu logotyp Information Supportu. Zawsze uwielbiałem na tym albumie te obłędnie brzmiące klawisze, które w sposób fantastyczny łączą się z pozostałymi instrumentami. Ten krążek ukazuje, jak powinno miksować się style, aby muzyka miała swój niepowtarzalny charakter oraz duszę i była wzorcem dla innych artystów. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!